Dashbur, witam was wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na... gdzie? Na obwodzie numer 45 na terenie Nadleśnictwa Milicz. Jest z nami Łukasz, witam. I Huberta, którego znacie. Dashbur. Dzisiaj polujemy, koledzy, na... Głównie na gęsi. Głównie na gęsi. I mamy całego pick-upa bałwanków. Jest godzina 5 rano. Przyjechaliśmy rozłożyć bałwanki. Całą specyfikę polowania to opowiemy wam później. Dlatego, że nie będziemy tego nagrywać w nocy. Pogoda jest dobra czy bardzo dobra na gęsi? Bardzo dobra. Na gęsi bardzo dobra. Czym gorsza, tym lepsza. No, natomiast dla nas niespecjalnie. Natomiast jak się przebierzemy, ubierzemy, to zobaczycie za chwilę, jak już się zrobi całkowicie widno. Teraz porozkładamy bałwanki, natomiast poproszę później Łukasza, bo jest gospodarzem. Wy tych gęsi strzelacie tutaj dużo. No, dosyć dużo strzelamy, zależy od sezonu, ile tej gęsi północnej przyjdzie, bo na tą naszą krajową gęgawę to praktycznie jest tylko chwilę wrzesień, a później polujemy już na tą gęś północną, która do nas dochodzi tak naprawdę. No i macie też mega szkody. To co widzieliśmy już w światłach latarki, to powiem wam, zobaczycie później w materiale, bo te szkody są tutaj ogromne na tych oziminnach. No są te szkody, jeśli przyleci masa tej gęsi północnej, no to szkody są tak naprawdę niewyobrażalne i nie do policzenia. Ci rolnicy nam się tutaj troszkę bulwersują, no ale my też nie jesteśmy w stanie im za te szkody zapłacić, bo jak wiemy, za gęsi nie płacimy. Także zrobi się już całkiem widno, to sobie pogadamy z Łukaszem na spokojnie, bo to jest specyficzne polowanie, bo na gęsi polujemy jakby na 3 sposoby. Pierwszy to jest, powiedzmy, polowanie zbiorowe, drugi na przylotach, a dzisiaj taki najbardziej efektywny i efektowny sposób polowania, czyli polujemy na bałwankach. A organizatorem jest Hubert, który mnie tutaj zaprosił, zorganizował całą tą imprezę, więc no zobaczycie później sobie, jak zrobi się już całkiem widno, bo będziemy mieli przerwę. Jak to będziemy polować? Od której do której? No zobaczymy, bo pogoda nam się zmieniła, także te gęsi mogą przyjść. Nieprzewidywalne, bo to wszystko zależy od pogody. Gęś przy takiej pogodzie powinna trochę później ze stawu wychodzić i długo lecieć dużymi partiami, więc będziemy patrzeć, co się będzie działo, jak gęś będzie latać, reagować i tego się nie przewidzi nigdy z nim. Zobaczymy, jesteśmy dosyć blisko stawów, ale to, co wcześniej tam kolega Hubert też zauważył, przylatywały małymi kluczami, nie przylatywały wszystkie naraz, także miejmy nadzieję, że i dzisiaj tak przylecą, jak się nic nie zmieni. No to dobra, no to zaczynamy. My rozstawiamy bałwanki, później sobie w przerwie porozmawiamy, jak te bałwanki rozstawić, w jaki sposób, ale to zobaczycie, jak już będzie całkiem widno, bo na razie to jest jeszcze ciemno. Także do zobaczenia za chwilę. Łukasz mówi, jak ja to mam stawiać, dziobami pod wiatr. Dziobami pod wiatr, tak. Czyli wieje nam z tej strony. Te żarujące tak bardziej w środku. Berlin still sleeping, clouds on the ceiling. Me I roam the naked streets. The old Turkish fellows just smoking their tobacco. And oh, what a perfume it brings. The first rays of sun here over the buildings. I'm going to the water to watch diamonds dancing. Ja swoje zrobiłem, ja nie jestem pawełkiem. Może mi to odsypią, wiemy te śniadanie. Ej, uważajcie, bo z lewej. Na stawie się rysują.
Borys, 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 Borysek, Borys. Dawaj, bo one się zerwały, mały hołd. Czarny. Taka czarna na razie? Nie, też. Stawia bałwan. Myślałem, że będziecie na te dwie czekać, ale ta jedna tak weszła. Ja miałem te dwie tam. Nie. Te kogoś widziały. Ale być jednocześnie to same dzieci. Borys do mnie. Trzy spadły? Tak. Wcześniej mieć. Żeby nie ten. Daj. Dobry. Borysek, Borys do mnie. Tu jestem, Borys. Chodź tutaj, do mnie, do mnie! A ta jedna zejdzie gdzieś tam. Tak, zejdzie. 3 spadły, tak? Tak, no trzecia spada. Dwie. Ta jedna porąbana lata.
Dobry pies. Super. Dawaj, daj aport, daj. Mały. Dobry pies. Dobry. Sedni. Sedni. Sedni ładnie. Super. Dobry pies. To duża gęś jest. Zbożówa. Bo to jest ta większa, to jest ta ze wschodu, nie? ale to jest... One są ciemniejsze, zaraz zobaczysz tam te niektóre, te drugie zbożówki są jaśniejsze, mają tutaj obarwienie i są troszkę mniejsze w tuszy. Ta jest już duża, 4 kg i to jest ciemny taki, to jest ta właśnie z północnego wschodu. No! Mamy! Dziękuję koledzy. Myślę, że za udane polowanie, co widać na pokocie, że na początek prosiłbym o sygnał pióro na pokocie. Co ja mogę więcej powiedzieć? Słuchajcie, pada deszcz, więc musimy to szybko nagrywać, bo kamera dostaje. Natomiast zrobimy sobie takie podsumowanie, jak przestanie padać. Ja chłopakom bardzo, bardzo dziękuję. Udało nam się ułożyć dzisiaj 28 gęsi, 3 gatunków. Więc o tych gęsiach szczegółowo opowie Wam Łukasz, Karol i Hubert, bo oni mają doświadczenie większe. No i co? Myślę, że sporo informacji, jak polować na bałwanki, jaką broń, co jest do tego potrzebne, na jakie gęsi w Polsce polujemy, w jaki sposób polujemy, ale to ja się nie wypowiadam, bo ja nie mam doświadczenia. To są moje, jak Wam wspominałem, pierwsze polowanie na bałwankach, resztę Wam powiedzą chłopaki. Także my poczekamy, aż to przestanie padać i nakręcimy sobie zakończenie już gdzieś tam, albo gdzieś pod dachem, ale to na spokojnie porozmawiacie tutaj z fachowcami. Moi drodzy, polowanie nasze dobiegło końca. Przyjechaliśmy pod wiatę do nadleśnictwa, wiata z nadleśnictwa Milicz.
I powiem wam tak, pogoda wytrzymała. Dosłownie zaczęło padać, jak już kręciliśmy końcówkę, dokręcaliśmy sobie pokot i rozpadało się już na dobre, ale ten poranek był naprawdę fajny. Udało się nam popolować, polowaliśmy 28 gęsi w 3 gatunkach. Na temat broni, jakiej używaliśmy, jakiej należy używać, w jaki sposób polować na bałwankach, bo to jest zupełnie inne polowanie jak na przelotach. Jakie gęsi upolowaliśmy, opowiedzą wam koledzy, także ja już oddaję głos Hubertowi. A Hubert chyba z racji tego, że ma z nas tu wszystkich chyba największe pojęcie na temat broni, no to może coś na temat powiedzieć, tym bardziej ma doświadczenie w polowaniu na gęsi. No specjalnie zostawiliśmy tutaj, bo mieliśmy dzisiaj 3 rodzaje broni. Był zwykły bok, była dubeltówka horyzontalna, z którym polował Karol, no i był automat Beretty, tak? Tak. Od Huberta. Ja oddaję głos chłopakom, więcej się nie odzywam. Co? Zaczynamy od gęsi? O gęsi, gatunki. To może zaczynamy od gęsi. Pierwsza to jest nasza gęś gęgawa, która jako jedyna wyprowadza lęgi u nas w Polsce. Jest to największa gęś, jak widać. No najbardziej można ją rozpoznać po tym dziobie, no i po wielkości. Widać, że gęś zbożowa ma ten żółto-brązowy dziób charakterystyczny. Gęgawa ma jasno-pomarańczowy, różowy, to też w zależności od pogody. Dzisiaj jest mokro, to jest ten dziób taki różowy. No i gęś białoczelna z charakterystycznym tym białym czołem. I brzuchem. Co jeszcze? No na pewno brzuchy. Gęś zbożowa najczęściej ma ten brzuch najjaśniejszy. Bardzo rzadko zdarza się, że tak jak gęś białoczelna ma ten brzuch nakrapiany. Ale u gęsi gęgawy ten brzuch nakrapiany zdarza się dosyć często, ale nie u wszystkich tych gęsi. No też u gęsi zbożowej i białoczelnej można zobaczyć, że te wiosła są mocno pomarańczowe, a u gęsi gęgawy widać, że jest znacznie to wiosło jaśniejsze, można powiedzieć, że różowe. No udało się nam dzisiaj pozyskać wszystkie 3 gatunki. Łukasz, ja bym cię prosił powiedzieć, ile jeszcze ta największa gęś może ważyć, bo to kawał ptaka, słuchajcie. No tak średnio, koło, tak jak Hubert mówi, 5,5 kg to tak. To te nasze krajowe gęgawy tak potrafią ważyć, nie? No gęś zbożowa, no to taka jest gęś do 3 kg i białoczelna, jak widać, że ona już jest, można powiedzieć, od gęgawy o połowę mniejsza. A czy to były gęsi nasze krajowe, czy to były według ciebie już północne? Według mnie, no to już raczej nie strzelaliśmy do naszych gęsi. Nawet moim zdaniem ta gęgawa to już nie jest też nasza gęś, bo był taki moment, że na stawach ucichło, około 2-3 tygodni tej gęsi praktycznie nie było prawie że wcale. Czyli nasza gęś migrująca po... Trzeba tu dodać, bo generalnie wyprowadza gęgawa, tak jak Łukasz wspomniał, lęgi u nas w całym kraju. I ta gęś, sezon zaczyna się łowiecki 1 września i ona tak naprawdę jest do końcówki września, ta nasza krajowa. I ona później odlatuje. Tą gęś, którą dzisiaj pozyskaliśmy, te gęgawy, to najprawdopodobniej jest ze wschodu, gdzieś przyleciała do nas, na chwilę się zatrzymała na trasie. Zbożowa gęś i białoczelna to nie są nasze gęsi, bo to są gęsi z północy, które tam mają lęgi, przylatują, jak tam się ochładza, lecą na południe do nas. U nas mają taki krótki przystanek, tak. I one później teraz są dalej w tą stronę migrując i później jeszcze w styczniu, w lutym wracając z powrotem też przystają u nas. Było już widać, że też na pokocie tej gęsi gęgawy stosunkowo mało do reszty i ogólnie stosunkowo mało też tej gęgawy nam przyleciało. Większość to była ta gęś zbożowa i białoczelna. Było widać też po kluczach dużych, które przylatują. Generalnie ta północna gęś przelatuje w większych kluczach jak gęgawa, nie? No co ja wam mogę powiedzieć? Polowanie naprawdę mega. Na temat polowania z bałwankami tutaj też na pewno Hubert z Karolem powiedzą, bo oni na co dzień tutaj polują. Ja już minęło mi te 19 lat polowania, zbliżam się do 20, do małego jubileuszu, że tak powiem. I to było moje pierwsze polowanie na gęsi na bałwankach. Polowałem wcześniej na przelotach, było to głównie na zbiorniku na Mietkowie. Natomiast tutaj to jest inny wymiar polowania. Słuchajcie, na temat tego polowania chciałbym, żeby Hubert z Karolem wam powiedzieli, bo tutaj trzeba przede wszystkim cierpliwości. Trzeba wiedzieć kiedy odpalić, nie? To jest najważniejsze. No to lata praktyki. Ja na przykład duże mam doświadczenie, bo już od dziecka mój tato
dużo polował na gęsi. Kiedyś polowało się właśnie tak jak mówisz, na przelotach. To rano się stawało na wyjścia ze zbiorników, jak gęś wychodziła. Potem szukaliśmy ich gdzieś na pól, myśliwi się rozstawiali i napędzaliśmy te gęsi. Potem wieczorem się polowało znowuż na zlotach. Potem pierwsi dewizowcy, którzy zaczęli przyjeżdżać do nas do Polski, Włosi, tak, zaczęli przywozić pierwsze bałwanki do kraju, myśmy to dopiero pierwszy raz zobaczyli. Teraz już dzisiaj w dobie internetu się zamawia, są sklepy i w Polsce i za granicą i my polujemy już z bałwankami. Jest to najbardziej efektywne polowanie, jak sam zresztą widziałeś. Ponieważ ten ptak, tu trzeba zaznaczyć, jest duży, w powietrzu się wydaje, że on jest blisko, a tak naprawdę nie ma punktu odniesienia na niebie. Trzeba dużego doświadczenia, żeby wiedzieć, na jakiej tej wysokości jest, bo strzelamy śrutem i ten strzał tak naprawdę na dużych dystansach jest mało skuteczny. Tutaj co do broni można podpowiedzieć przy tych strzelaniach, jako z własnym doświadczeniem jako strzelec mogę powiedzieć, bo u nas w Polsce jest przyjęte, że mówi się tylko o doborze kuli do sztucera, do karabinu, do przestrzelaniu, do danej lufy. Tak samo jest ze śrutem, tylko u nas nie wszyscy mają tą wiedzę i tu podpowiem, że naprawdę trzeba przestrzeliwać śrut, strzelać na papier. Proponuję na dystansie 40 metrów, w zależności czy się poluje na kaczki, na przelotach, na gęsi, ale do tych 40 metrów strzela się po prostu na arkusz papieru. Wtedy Wam pokazuje ta wiązka, dopiero zobaczycie wyobrażenie, jakie jest pokrycie. Co to znaczy pokrycie? Pokrycie powinno być jak najbardziej okrągła ta wiązka, jak największe zagęszczenie śrutu równomiernie rozłożonego, co ma znaczenie później przy energii, przy skuteczności, bo strzelamy nie do rzutków, tylko do żywej istoty. Tutaj musi być też energia jak w pocisku kulowym, dlatego czym lepsze pokrycie, większa naważka śrutu, czyli minimalnie 36 gram daje nam tą prędkość, co przekłada się na energię później, co powoduje, że ten ptak dostając nie jest zbarczony, tylko trafiamy go, jest skuteczny strzał, tak? Tak, i w broni ze stałymi czokami, tak jak Kamil, ty posiadasz. No ja mam dzisiaj broń ze stałym, jeszcze ci przerwę, dlatego że ja mam, słuchajcie, Merkla, którego kupiłem taki specyficzny zakup i wziąłem go na gęsi, chociaż Hubert mówił, żeby wziąć coś innego, bo tutaj są dwa pełne czoki. To jest broń na jednym spuście i powiem, no sprawdziła się. Ja uważam, że się sprawdziła, natomiast tak jak Hubert wam wspomniał, ja sobie sprawdzam pokrycie i też mi tutaj, jak dzwonił do mnie, powiedział mi krótko, że Merkel lubi im drobniejszy śrut, tym lepiej, więc polowaliśmy dzisiaj wszyscy ze śrutem numer 2 i 3, tak? Ja z trójką. Tak, Hubert z trójką. Tak. Wchodząc do sklepu myśliwskiego, jak się mówi, że się jedzie na gęsi, to każdy ci daje 0, 2 0, 3 0. Natomiast tutaj nie. Ja polowałem, słuchajcie, z Bacherii Pelagri, śrut numer 2. Hubert miał Miraża, tak. Trójkę, Łukasz? Ja też Miraża, dwójkę. A Karol? To samo co. Też z Bacherii. Tak, tylko nie da się powiedzieć, Kamil, że ty akurat, no u ciebie to leży, mówię, dlatego to strzelanie na papier dopiero pokazuje. Ja tylko mogę to podać przykład, sam też posiadam Merkla, jak jechałem na Głuszca, przestrzeliwałem tą broń, to powiem wam, ta sama gramatura, 36 gram, zerówka, 3 różne firmy, na dystansie 15 metrów w kartonie, jedna firma dała mi 6 śrucin w kartoniku, a inna firma mi dała 21 śrucin. Taka jest rozbieżność. No to trzeba to po prostu sprawdzić. Dlaczego trzeba to sprawdzać, dobierać sobie śrut i tym bardziej jak są czoki wymienne, to też ma znaczenie. No i generalnie strzelać 3/4 fullem i dobrać do tego drobniejszy śrut, ale żeby było fajne pokrycie na tych 35-40 metrach. No dla mnie, powiem wam tak, to jest tutaj bardzo ważne, tak naprawdę chłopaki dyktowali warunki, znaczy podpowiadali moment, w którym strzelamy, tak? Z lewej strony Hubert, z prawej strony Karol, tak? Ja stałem po środku pomiędzy nimi, te gęsi naleciały, no już się wydaje, że ja już myślałem, że możemy już strzelać, a tu jeszcze nie, jeszcze one jedno kółko robią, jeszcze jedno i dopiero jak już było widać, że ewidentnie zniżają, te strzały były tak naprawdę 100%, no to udało się te gęsi trafiać. Mi się udało nawet dublet zrobić, z czego jestem zadowolony. Nie wiem, jak ten shotcam nagrał. Zobaczymy to wszystko, jak będziemy montować materiał. No i jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem, no to jest mega potrzebny pies. Mimo, że polujemy na otwartym polu, no tutaj Borys zrobił robotę, nie będę mówił, ale powiem wam, że te gęsi, które spadały, leżały jakby brzuchem do góry, i już było koniec, nie? I już nic innego nam nie chciało przylecieć. Istotne jest zbieranie, jak te gęsi, mimo że lecą następne, trzeba zbierać te gęsi, chować je. Gęś jest bardzo inteligentnym ptakiem i płochliwym, więc trzeba te gęsi już strzelone pozbierać, schować.
tak jak mówisz, dzisiaj nawet ze 3-4 gęsi nam spadły 200-300 metrów dalej, pies bardzo szybko je zaoportował. Także fajnie mieć psa na rowie i z nim mieć go na miejscu. Tak, później chłopaki poszli już po samochody, bo też dojechaliśmy na miejsce, co widzieliście, rozłożyliśmy bałwanki. O tych bałwankach też chłopaki wam zaraz powiedzą. Natomiast poszli po samochody, ja jeszcze poszedłem po strzałka poszukać i się okazało, że po strzałek leżał jeszcze 500 metrów dalej, tak? No i bez psa bym go w życiu nie znalazł, tak? Więc tutaj to jest, no nie da się polować na pióro bez psa. To czy to będzie bażan, czy to będzie kaczka, czy to będzie gęś, nie? To jest obowiązek. To jest obowiązek, dokładnie. Tak jest. Jak z tymi bałwankami? Powiedzcie jeszcze jak te, bo porozstawialiśmy je w nocy, mało co tam widać, bo to nagrywaliśmy w takim trybie, że no, tak to wyglądało, rozstawialiśmy już po 5 rano. Jak one muszą być rozstawione? Trzeba zacząć może od tego, że ogólnie polowanie na gęsi to jest, zaczyna się dużo wcześniej, sam wiesz, obserwacja to jest bardzo ważne. Trzeba wiedzieć jakie ma zwyczaje ta gęś w zależności od gatunku, o którym polujemy, bo na przykład gęgawa nasza, gdzie polujemy na nią we wrześniu, to jest gęś, która bardzo wcześnie rano wychodzi ze zbiornika i na krótki okres czasu żeruje na polach. Jest gorąco, wtedy ona wraca szybciej na wodę, też na wodzie ma takie stawy wybiera, gdzie ma tam jakiś tatarak zielony, może sobie pojeść i bardzo późno pod wieczór wychodzi dopiero. Gęś zbożowa zupełnie inaczej się zachowuje, ona szybko, jak dzisiaj zresztą widzieliście, już na brzasku pierwsze gęsi kucharki nam przyleciały i za chwilę pociągnęły klucze. Ona dużymi kluczami i tak jak dzisiaj jest pogoda taka, ona cały dzień będzie się kręcić, nawet nie zlatuje na zbiorniki wodne, tylko zmienia pole z jednego na drugie. Można siedzieć cały dzień i polować. Jeżeli mamy takie pole, gdzie zaobserwujemy, że ta gęś tam przysiada, żeruje. Kolejna rzecz, no musi być tam jakieś miejsce, żeby można było się schować. Sam widzisz, kamuflaż jest bardzo istotny. My dzisiaj siedzieliśmy w fajnym takim rowku z trzcinką, kamuflaż, ciuchy, maski na twarzy i to wszystko pomaga w tym. Jeżeli jest pole otwarte, no to wtedy jest problem, bo nie ma się gdzie schować. Same bałwanki, no to co, no rozstawiamy, zawsze staramy się rozstawiać pod wiatr, gęś chodzi i żeruje pod wiatr. Jeszcze do kamuflażu wrócimy, bo słuchajcie, specjalnie na te gęsi Hubert mnie tutaj tłumaczył, trzeba się zakamuflować, więc pojechałem, kupiłem takie farfocle, to się zakłada na ciuchy i się to sprawdziło. To ma kaptur, praktycznie na stos, bo nie wiedzieliśmy do końca, czy będziemy w tej mrowie z trzciną, czy będziemy w kukurydzy, tak? Ale jedno z drugim kolorystycznie się zgrało i Michał miał ten strój tego wariata i ja miałem i dlatego powiem wam, że się to naprawdę sprawdziło. Chłopaki mieli zupełnie inne ciuchy, ale też trzeba mieć zakryte dłonie. I twarz, najważniejsza jest twarz, bo ludzie nie wytrzymują, myśliwi, trzeba często też obserwować, żeby widzieć, gdzie te klucze zakręcają, zachodzą i trzeba wystawić tą głowę. Ta twarz jest bardzo widoczna dla gęsi, ona bardzo mocno reaguje na to. Jak z tymi bałwankami, bo... Jeszcze może 2 słowa na temat tego kamuflażu, co do samego stanowiska. Najlepiej tego stanowiska nie okrywać jakimiś siatkami, sztucznymi rzeczami, mimo że to są siatki kamuflujące, myśmy już to sprawdzili, że to niewiele daje. Czym bardziej jest naturalne, ten rów, czy tam jakaś remiska, gdzie te gęsi żerowały, czym bardziej jest to naturalne i nic tam nie jest dołożone, tym ta gęś jest spokojniejsza i próbuje przysiąść. Jeżeli tam dołożymy jakieś siatki, nie wiadomo co, nową trawę, nowe jakieś kukurydzę, ta gęś już też na drugi dzień już też jest ostrożniejsza, już też nie Ona nie jest chce bardzo tak dosiadać, pamiętliwa, nie? my to tak odbieramy, że ona Także po prostu pamięta, co tam jeżeli było. chodzi o kamuflaż, o te siatki, no wiadomo, jako myśliwi musimy się też tam jakoś zakamuflować, czy te kominiarki, czy jakieś tam maski na twarz, jakieś kamuflaże jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o to stanowisko samo w sobie, to jak najbardziej naturalne, wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że te gęsi nie przyuważą tego, nie? No i tu najważniejsze, słuchajcie, no to wytrzymanie tego ciśnienia, bo to naprawdę te gęsi, był w momencie taki nalot tych gęsi, że po prostu na niebie był kocioł, tak? I teraz i jeszcze nie i trzeba wyczekać, tak? Trzeba wyczekać te, które zeszły, bo to nie sztuka walić w tabun, tylko to trzeba wybrać odpowiednią sztukę, przymierzyć i strzelić. I w końcu jak już Hubert zdecydował, że zeszło nam chyba 4 czy 5 gęsi, to w jednym momencie udało nam się upolować 6, tak? Tak. No, tam 8 ich było, już tak. składło. I 6 Był moment nawet, że 4 usiadły między bałwankami, Tak. a jeszcze chwilę, a tak, jeszcze żeśmy czekali. już były w takim momencie, że już usiadły przy bałwankach. Nie? No takie polowania też trzeba powiedzieć, że to nie zawsze się tak udaje, bo mimo super kamuflażu, bałwanków, robimy wszystko perfekcyjnie,
te gęsi nie chcą dochodzić i my To po dzień trzeba dzisiejszy... mieć trochę szczęścia. No to mówiłem Ci, że masz układ ze świętym Hubertem i dlatego dzisiaj tak podarzyło. No na pewno dzisiaj naszym sprzymierzeńcem jest pogoda, nie? Dokładnie. Bo pogoda na gęsi jest albo dobra, albo bardzo dobra, no to Jak na każde dzisiaj pole, jest nie? bardzo dobra, Dzisiaj bo jest czym bardzo. gorsza, tym jest, można powiedzieć, lepsza, nie? No ale te bałwanki jak ustawiałeś, Łukasz, to ustawiałeś je specyficznie, tak? Dziobami pod wiatr, tak? Bo były dwa rodzaje bałwanków. Jedno to były gęsi żerujące, a drugie bałwanki to byli strażnicy. Tak. I jak ustawialiście, to specjalnie były ustawiane, patrzyliśmy z której strony wieje, mimo że było ciemno, była noc przy latarkach i ustawialiśmy je. Ty je ustawiałeś, widzę, wszystkie ustawiałeś pod wiatr, te, które były tymi gęsiami stróżującymi. No tak, staramy się bałwanki ustawiać jak najbardziej dziobami pod wiatr. No też wiadomo, że nie wszystkie, no bo to też nie może być w schemacie, że jedna w jedną, gdzieś tam troszkę w lewo, czy jedna, czy dwie w drugą stronę, to nie ma znaczenia większego, ale generalnie większość musi być tymi głowami pod wiatr, bo nawet jak zauważymy, jak te gęsi żerują na polu, czy siedzą, no to też jak się zwraca uwagę często, czy w lornetce ogląda, no to widać, że te gęsi jednak większość tak siedzi tymi głowami pod wiatr. No na pewno te gęsi stróżujące gdzieś tam na brzegach, na przodzie, nie mogą być na przykład 3 czy 4 w kupie razem na środku, a żerujące dookoła, nie? No bo to tak to w naturze też nie występuje. Istotne też jest do samego już później polowania ustawienie tych bałwanków delikatnie po skosie, bo trzeba, tak jak dzisiaj zresztą rano Ci powiedziałem i zauważyłeś później, że one wszystkie schodziły pod wiatr, tak? Bo ta gęś szybciej schodzi do dołu, pod wiatr dochodzi do bałwanki, chce lądować. Więc też ważne jest, żeby nie stać idealnie przy bałwankach, bo ta gęś zawsze zachodzi, ona nie schodzi idealnie nad bałwany w dół, tylko odchodzi od boku, zawsze za kolami, co dzisiaj zaobserwowałeś na pewno, od boku wchodziły nam do boku. Tak? No i najważniejsza rzecz, to jest to, co Hubert ma na szyi. Słuchajcie, ja nie umiem tym wabić, bo pierwszy raz widzę wabik na gęsi. Natomiast jak Karol, Łukasz i Hubert zaczęli tym naparzać, to ja nie wiedziałem, czy te gęsi lecą, bo byśmy się tak naprawdę tej trzcinie nie widzieli. Ale patrzysz na niebo, a tutaj z prawej, z lewej cały czas słychać, jakbyś zaprezentował tu jeszcze, bo mamy... I słuchajcie, co jest ciekawe, każda gęś wydaje inny dźwięk. Także tutaj jak leciały, chłopaki już rozpoznają te gęsi, ten klucz, który ciągnie, rozpoznają je po dźwięku, po głosie. No i tylko słyszę między sobą, Łukasz mówi, czy Karol mówi, lecą zbożowe, tak? No to zaczynają zbożówką, nie? Za chwilę gęgawa, no to zaczynają gęgać, tak? Gęgać, tak? Tak, no my staramy się, to nie jest tak jak z bykami, że jest ta szkoła i wiemy, jest to pokrycie, to jest, no nam się wydaje, że... Ale one normalnie zawracały. Ale reagują. No, reagują strasznie i zawracały do bałwanów, no na dźwięk wabika. Ja bym Cię prosił, żebyś trochę... No to tak... To też kwestia, jak patrzymy, bo generalnie nie polecam wabienia, jak gęsi są nad głową wabikami, tylko dopiero jak gęś zaczyna odchodzić, jak jest za blisko, żeby jej nie wystraszyć, tak? To wabienie też nasze nie jest idealne na pewno, więc żeby nie podciągamy, ona podchodzi blisko, wtedy wyciszyć się z wabieniem, znowu zawraca, zresztą jak widziałeś, odchodziły, wtedy nawołuje się z powrotem, one wchodzą na zasadzie tam krótko i ta pierwsza kucharka prowadząca zazwyczaj zawija i podchodziły do nas. Nie dmuchać, nie wabić, jak są bardzo blisko i nisko, bo można spłoszyć. No i strzelaliśmy blisko. Ja uważam, że strzelaliśmy na dystans do 40 metrów. Nikt tutaj... No tak, staraliśmy się wszystko, wyżej nie strzelaliśmy. Wyżej nie strzelaliśmy. Niektóre nawet były bliżej. No ja powiem Wam, że polowanie super. Dla mnie na pewno się tutaj jeszcze do chłopaków proszę, to nawet nie ma dyskusji. Albo w styczniu, albo zobaczymy jaka będzie pogoda, może w listopadzie, może w grudniu, jak ta gęś będzie żerować, to na 100% się tutaj zamelduję jeszcze raz, może nagramy jeszcze jeden odcinek, bo propozycja była ze strony Karola i Łukasza tutaj taka, żebyśmy zostali jeszcze na popołudnie. Ale ja uważam, że 28 gęsi to jest tak, już więcej nam nie potrzeba. Mieliśmy polować trochę inaczej. Może Łukasz powiesz, jak mieliśmy, bo... No mieliśmy spróbować zapolować na stawach. Też z bałwankami. Też z bałwankami, troszkę innymi, z bałwankami pływającymi. No trochę inna specyfika jest tego polowania też na stawie. Te gęsi przychodzą więcej, można powiedzieć, naraz. I trwa to krócej, bo tak naprawdę no to tak odbywa się podobnie jak na zlotach kaczek. To jest chwila i jest po polowaniu, nie? Ale też różne są wyniki. Raz lepsze, raz gorsze, wiadomo, jest to polowanie. Jest to trochę inne, no trzeba wpłynąć tą łódką, mamy dosyć duże stawy, także trzeba wpłynąć łodzią na wyspę, zasiadamy na wyspie, wyrzucamy bałwanki też
około 30-40 metrów od tej wyspy, żeby gdzieś te gęsi nam próbowały zakrążyć. Wiadomo też, żeby... No, ale też z wabikiem wtedy polujemy. Też z wabikiem, tak. To może następnym razem, bo to już ja małą łyżeczką, a nie chochlą powiem wam, że 28 gęsi to dobrze, chwała Bogu, że jest pani, co nam to oskubie. Tak. To jest najważniejsza historia, bo jak już widziałem, słuchajcie, że leżało, spuściliśmy tych gęsi 10-12, to pierwsze co się pytał Huberta, czy jest to coś do skubania, ale mówi spokojnie jest, także gęsi nasze jadą zaraz do oskubania, no i trafiają, jak to mówią, na świętego Marcina Gęsina, nie? To Tak jest. idzie w tą stronę, że już do Marcina zostało nam naprawdę niedużo czasu. Co chłopaki, ja wam dziękuję. Myślę, że przybliżyliście wszystkim, co oglądali, jak to na gęsi się poluje. My postaraliśmy się bynajmniej to pokazać tak, jak to powinno wyglądać. Wiecie z jaką bronią, że wystarczy zwykła dubeltówka, nie 3-0. Czy tam bok, może być oczywiście broń półautomatyczna. Śród numer 2, no i z bałwankami jak najbardziej tutaj to polowanie jest no rewelacyjne. Ja już jestem przekonany, że na pewno tu jeszcze przyjadę, na 100%. Dzięki bardzo. Dzięki. Za zaproszenie i do zobaczenia w Pniei. Dasz Bóg. Dasz Bóg.